To był błąd. Zdecydowanie mnie jeszcze bardziej spowolni. Kolejne opóźnienie. No pięknie jest, no właśnie o to chodzi, po to wychodzimy. No tak, chyba sobie za dużo założyłem. Za krótki dzień i za dużo rzeczy poszło nie tak. Na ten moment nie wierzę, że mi się uda dojść do Kołobrzegu, ale jutro mogę w całkiem co innego wierzyć. Może będzie dobrze. A że miało być słońce 2 godziny temu, a wczoraj pokazywali, że cały dzień będzie? Kto by się tym przejmował? Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem czeka nas trochę dłuższa przygoda, bo będzie trwała 3 dni. Plan był, w sumie jeszcze dalej jest, ale oczywiście się musiało na początku coś wykrzaczyć. Mianowicie zaspałem na pociąg i musiałem jechać drugim, który był lekko opóźniony i dotarłem na miejsce 2,5 godziny później niż planowałem. A miejsce, z którego startuję, to miejscowość Świnoujście i chciałbym dojść do Kołobrzegu. Jest piątek, w niedzielę chciałbym być w Kołobrzegu. I taka ciekawostka, taki tip. Jeżeli chcecie w życiu poczuć się ważni, mieć uczucie, że zależy coś od Was, to polecam przygody z PKP. W tym przypadku takie pozytywne mam doświadczenia. Otóż musicie kupić bilet z przesiadką i liczyć, że pierwszy pociąg będzie opóźniony. Jeżeli będzie opóźniony, musicie iść do pani konduktor i powiedzieć: pani, mamy opóźniony pociąg, a czeka mnie przesiadka tu i tu. Co robimy? No i pani Krysia wtedy bierze telefon, stuku puku do pani Grażyny i mówi: słuchaj Grażyna, mam tutaj takiego podróżnika, który ma przesiadkę tu i tu, a my mamy opóźnienie. Co robimy, Grażyna? A Grażyna mówi: jaki to pociąg, a taki i taki. No nie ma wyjścia, pociąg będzie czekał. No i wtedy ja, słuchajcie, cały pociąg na mnie czeka. To jest, wiesz, wtedy się czujesz ważny. Jak prezydent, bez ciebie nie odlecą. No, ale pewnie ludzie w pociągu nie byli zbyt zachwyceni. No ale ja dotarłem. W sumie musiałem innych opóźnić, żeby sam się spóźnić. I jeszcze próbuję wytłumaczyć, że to ma sens. Dobra, idę. Kurde, jak tu ciasno. Ogólnie tutaj w okolicy Świnoujścia i dalej w stronę Międzyzdrojów i w Wolińskim Parku Narodowym dużo dla zajawkowiczów bunkrów czy punkty do ostrzeliwań na morze z widokiem na morze. Część budowana przez ruskich, część przez Niemców. Także jest tego bardzo dużo, nie wszędzie można wejść, ale na pewno dużo ciekawych miejsc. Ma to swój klimat, nawet jak ktoś się nie jest jakimś takim zajawkowiczem mocnym jak ja,
to i tak jak wchodzisz do takiego bunkru, to jednak... I tym bardziej, że niektóre są naprawdę fajne, bo jak jest taki kloc gdzieś betonowy po prostu postawiony i nic, to bez szału, ale z takim widokiem na morze, wielkie konstrukcje, no to już robią takie, pobudzają wyobraźnię i człowiek sobie myśli, jak tam siedzieli ci ludzie i... Ach, to były czasy, a my teraz narzekamy. Ogólnie miała być pogoda ładniejsza. Trochę wieje, jest wilgotno, więc troszeczkę unikam tego, żeby iść po plaży. Zresztą chcę podgonić trochę, bo no, nadrobić to opóźnienie chociaż częściowo. No i chcę się szybko dostać do Międzyzdrojów, tam coś zjeść, bo posiłków mam na 3 dni 3 liofy, 3 owsianki, plus jakieś batoniki, musiki, przekąski takie. Więc jeden posiłek mi wychodzi, że będę musiał zjeść gdzieś w lokalu. No przeraża mnie to, kurde, wziąłem te liofy, no bo były tanie, to mam. Wziąłem liofy, ale nie... Zobaczę, jak się będę czuł po tym ogólnie, w sensie psychicznie, po jedzeniu tych liofów, bo one mi zbytnio nie smakują, po prostu zapychają kichę. I takie jest też ich zadanie, żeby były lekkie i dostarczyły kalorii. Ale jeść 3 dni, na przykład 3 posiłków liofilizowanych, kurde, no nie wiem. Chyba bym... Znaczy, udźwignąć bym udźwignął, ale nie byłyby to przyjemne posiłki. Dobra, idziemy. Zaraz zbliżamy się do jeszcze jednych zabudowań powojennych czy pozimnowojennych. Jak widzicie, jest tego bardzo dużo. Ja też sporo rzeczy pominąłem. Jak ktoś lubi, to naprawdę fajny klimacik, jest gdzie połazić. Nawet z dzieciakami do większości tych budynków można wejść. Nie są też groźne, jakieś widać, że te konstrukcje się trzymają w wielu miejscach bardzo dobrze. No i jest ciekawostka. Można pojeździć rowerkiem, można pozwiedzać bunkry pod samym Świnoujściem. Polecam. Międzyzdroje. Deszcz i wiem, że już będę szedł po ciemku kawałek. Na pewno. Kondycja -10. Chęci -2. Tak to jest zawsze. Człowiek się podpali na początku, a później dupa. Ale będą jeszcze lepsze momenty.
Wylądowałem na plaży, wszedłem do Wolińskiego Parku Narodowego. Mam 15 km do przejścia, czyli tak naprawdę przeszedłem połowę wyznaczonego trasu przez te łażenie po bunkrach i tak dalej. Krążyłem tam po tym lesie. No i problem jest taki, że muszę to przejść dzisiaj, bo w Parku Narodowym po prostu nocować nie wolno. Widziałem jakieś schrony turystyczne specjalnie wydzielone. Zobaczę, czy będzie jakaś informacja, czy można tam spać, czy nie. No ale wszystko wskazuje na to, że będę musiał iść po zmierzchu. 2 godziny do zachodu, ale zjadłem pizzę, więc są pozytywy. Dobra. Miało nie padać i znowu zaczyna padać. Super. Jest jak jest. Schowałem się za jakimś krzakiem. Muszę przeczekać to, bo już prawie całe spodnie mokre mam. Wieje prosto w twarz, więc tego deszczu jak się idzie, więcej się zbiera. Tutaj ten krzaczek trochę zabiera tych kropel. No i kolejne opóźnienie. Ja w ogóle tego odcinka to miałem nie iść po plaży. Ale jak wychodziłem z Międzyzdrojów, zagadałem się przez telefon i poszedłem dołem i stwierdziłem, że nie chce mi się cofać 200 metrów, żeby pójść lasem. Mówię, przejdę się. To był błąd, bo plaża zdecydowanie mnie jeszcze bardziej spowolni. Ale dzieje się ogólnie, kurde, już przestało padać. Co chwilę co innego, każda pogoda pokazuje co innego, raz się jedna sprawdza, raz druga. No pięknie jest, no właśnie o to chodzi, po to wychodzimy. No tak, chyba sobie za dużo założyłem. Za krótki dzień jest, żeby takie marsze planować. I za dużo rzeczy poszło nie tak. No ale będziemy próbować. Umówmy się tak. Będę szedł do niedzieli i zobaczymy, gdzie skończę. Na ten moment nie wierzę, że mi się uda dojść do Kołobrzegu, ale jutro mogę w całkiem co innego wierzyć. Przed chwilą miałem zejście z plaży, ale stwierdziłem, że jednak będę tą plażą dalej szedł, bo mimo że gorzej się idzie, to u góry szlaki prowadzą, no zawijają się i to by mi wydłużyło drogę, więc wolę iść po prostej, tym bardziej, że jak się ściemni, to dobrze by było iść po w miarę prostym. Dodatkowo tutaj jest słaby zasięg, więc nie mam jak nawigować zbytnio. Nie jest to jakiś duży problem, ale no jednak wolę zadbać o to bezpieczeństwo, o czym nie pomyślałem wcześniej. Nie wiecie, jak czasem jest morze i przeleje się trochę wody i już robią się takie niecki. I ja sobie szedłem pomiędzy taką niecką, czy jak to się tam zwie, a morzem. A tu w Parku Wolińskim był sztorm niedawno i zaczął się pływające piaski. Zacząłem się zapadać i zacząłem biec. No i musiałem przez tą nieckę przebiec, żeby się ratować. No i dodatkowo idę plażą, dlatego że mi przewiało spodnie, żeby wyschły. Kurwa mać. Także ciekawostek ciąg dalszy. Trochę mam dość tego dnia dzisiaj. Mimo że kilometrów nie narobiłem, zrobię może z 25.
to dużo rzeczy poszło nie tak. Ale jak wrócę, to i tak będę szczęśliwy. Raport sytuacyjny. Szedłem, dalej idę. Na 25 kilometrze miałem wejście na klif i tam była wiata, schron jakiś turystyczny. I miałem plan tam przenocować. Ale po tej akcji z piaskami, co mnie prawie wciągnęło, zamyśliłem się na 2 kilometry i przeszedłem to zejście. No i sprawdziłem na mapie, że albo się wrócę 1,5 kilometra, albo pójdę 3,5 po ciemku do następnej wiaty, już na samym skraju Parku Wolińskiego, więc można powiedzieć, że praktycznie uda się go przejść. Tam już jest blisko wioska. Nogi czuję, ta plaża mnie zmęczyła trochę. No ale zobaczymy, jak to jutro będzie. Jak szybko się zregeneruję i o której jutro wstanę. Także jutro czeka mnie dzień sądu. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Prawie 30 km dzisiaj wleci. Będzie dobrze może. Może będzie dobrze. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Dobra, raport sytuacyjny. Jestem już na tej wiatce. Wjechało 29,3 km. Nie jest źle. Problem z tą wiatą jest taki, że jest to parking po prostu przy drodze. Więc co chwilę jeżdżą samochody. Nie wiem, czy ktoś w nocy tu nie przyjedzie, ale już nie będę łaził. Gdzieś tu po ciemku się rozbijał w lesie. Jest mokro wszędzie. Spodnie mi teraz na wietrze trochę przesły, więc będę mógł je spokojnie sobie do śpiwora wrzucić, żeby mieć ciepłe i suche na rano. No i co, zjem liofa, rozłożę się na tym stole. No, w regulaminie jest napisane, że nie można rozstawiać namiotów. Nic o biwakowaniu nie ma, nic nie ma o nocowaniu. Więcej jest o tym, czego nie wolno robić samochodami tutaj. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nikt tu nie będzie zajeżdżał całą noc. Przerw sobie postojów nie będą robić. Ale może będzie spokojnie. Plecak strasznie niewygodny. Nie wiem, ma te odciągi, żeby odciążyć barki tutaj, te obojczyki. Ale jutro to mnie będą tak nawalać kaptury. Ale gorzej niż dzisiaj nie będzie. Ale i tak było fajnie. Dobra. Nie wiem, czy coś nagram jeszcze dzisiaj. Dzień dobry, dnia drugiego. Nie nagrywałem poranka ani wieczoru. Miałem sąsiadów. Chłopak z synem siedzieli w samochodzie, biwakowali. Później jeszcze para przyjechała busem. Też sobie nocowali. No i ja pod wiatą na stole na parkingu leśnym. Dobrze, że nie padało, bo ta wiata w średnim stanie bardzo. No tak, nie idę plażą na razie. Na razie do Międzywodzia lecę sobie ścieżką rowerową. Najkrótszą trasą do Kołobrzegu zostało 68 km. W ogóle miałem nockę taką, że zasnąłem o 20:30 jak bobas. No i budzę się w środku nocy. Mówię, kurde, dobra, wyspałem się, trzeba działać. Patrzę na zegarek, 23:40. Mówię, oho, nieźle odleciałeś, gościu. No i tak spałem na siłę. Nie mam za dużo więcej czasu w porównaniu z wczoraj. Do tego zmęczenie jakieś tam już jest. Mam 2 godziny więcej marszu niż wczoraj maszerowałem. Nie ukrywam, że fajnie by było tą setkę zrobić. No nic, zobaczymy. Dzień sądu, czas start.
Raport sytuacyjny. Przeszedłem dzisiaj 20 km, 21. Jestem w połowie dzisiejszej trasy i w połowie całkowitej trasy. Dostałem w kość trochę. 14 km bez postoju zrobiłem. No ale teraz mam czas 20-30 minut przerwy. Ale na razie to muszę ściągnąć buty i dać odpocząć nogom. Tak 5 km temu było super. Kurde, gonię jak poszalały. I ostatnie 5 km masakra. Cały urok wędrówek. Wszystkie emocje. Ale w myśl zasady, że z wielu małych sukcesów tworzy się te większe, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj rano udało mi się ubrać właściwe skarpetki. Prawa na prawą i lewa na lewą. Także jest dobrze. A że miało być słońce 2 godziny temu, a wczoraj pokazywali, że cały dzień będzie, kto by się tym przejmował? Muszę Wam przyznać, że właśnie za to uwielbiam te wędrówki czy przygody, że masz cały roller coaster emocji. Jak chcesz przeżyć całe życie w 24 czy tam 48 czy nie wiem ile godzin, to zapraszam na takie wędrówki. Masz wszystko. Raz się cieszysz, raz jesteś podekscytowany, myślisz, że lecisz, jesteś Bogiem niezniszczalnym, a za 2 godziny myślisz, że to nie ma sensu i w ogóle co ty tutaj robisz. A później zjesz coś ciepłego i myślisz, że super, że tu jesteś. Zmęczenie, radość, duma, ekscytacja, to jest wszystko. To jest wszystko. Ból, przezwyciężanie samego siebie, bólu, tego w głowie i tego na ciele. Wszystko po kolei. Wystarczy wyjść z domu. Słoneczko wyszło, ale zszedłem z plaży. Kilka ujęć nagrałem, bo już trochę mam dość tego piachu. Cały dzień dzisiaj. I jestem w Rywalu i przejdę się po prostu do Niechorza deptakiem. Nie wiem, czy będę tego żałował, czy nie. Jednak po twardej nawierzchni. Ale zobaczymy. I muszę zjeść jakiś posiłek. Jeszcze przed ostatnimi 10 kilometrami gdzieś. Znaczy jeszcze mam 14. 4 do Rywala. Skończę później niż wczoraj. Zacząłem wcześniej, skończę później. Ale no te 40 muszę dobić. Muszę dobić, żeby jutro o sensownej porze wrócić do domu. Tak. Sensowna pora. Dobra, raport sytuacyjny. Dopiero wychodzę z Niechorza. Najpierw byłem w jednej knajpie, to nikt się nie raczył mną zainteresować. Straciłem 20 minut. Musiałem pójść do drugiej. Tam też troszeczkę poczekałem na jedzenie. Zjadłem schabowego. No też głównie dlatego po prostu musiałem coś odpocząć. Wiedziałem, że jeszcze mnie czeka sporo łażenia. No sporo. 9 km mam do wiaty. Więc wyjdzie, że zrobię gdzieś ze 44 km. Była tragedia. Przed żarciem była tragedia. Teraz jest już znośnie. Mogę iść, ale nie śpieszę się, na spokojnie, bo odezwały się kontuzje nieleczone, kolano prawe, lewa kostka.
A jutro jeszcze zostanie 26 km. Muszę wcześniej wstać, ale później się położę spać na pewno. Ale muszę wcześniej wstać. I mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, chociażby dzisiaj te 1,5 godzinki słońca to zdecydowanie za mało. O, u was to wygląda, jakby jeszcze coś tam zachodziło. No już nie ma ciemno, jak nie powiem gdzie. Ale dobrze, bo to się przyjemnie idzie. I może troszeczkę jest spokojniejsze. Odrobinkę. I chyba jest mróz, bo jakiś taki piasek jest z wierzchu twardy. A nie jest to po wodzie, tak widać środkiem plaży. No ale to plus dla mnie duży, bo mogę iść normalnie. Dobra, idę. Dobra, moi mili, dotarłem na miejsce. Jest godzina taka, że wczoraj już się kładłem spać. I dobra, rozbijam się szybko i może później pogadamy. I oczywiście mój niezawodny kumulusik Lightline. Naprawdę daje radę. Do -2 spokojnie się w nim wysypiam, gdzie jego granica komfortu to -4. A dzisiaj ogólnie to się zastanawiam, czy nie zmarznę. Przy takim wysiłku takie zmęczenie wpływa na odczuwanie komfortu. Inaczej jest, jak pójdziesz sobie na biwaczek, posiedzisz, pochillujesz. No wiadomo, nie pochillujesz, porobisz drzewo, coś tam, wiadomo, też się wysilisz, ale nie do takiego stopnia jak podczas takich wędrówek. Zeszła noc była średnia. Spałem 4 godziny ciągiem, a później co przysnąłem, to się wybudzałem. Dzisiaj liczę na lepszy sen. Słuchajcie, sprawa jest taka, że gaz mi zmarzł. Nie wziąłem zimowego, bo mówię, a da radę. No i jest tak ciężko, ta woda się gotuje. Miałem nie jeść już, ale stwierdziłem, że jednak zjem liofa. Wody miałem tylko na jeden posiłek, albo owsianka rano, albo liof. Więc stwierdziłem, że zjem teraz liofa, wypiję ciepłą herbatę, żeby się dobrze rozgrzać. A rano zjem po prostu jakiś mus, batonika i niedaleko jest Mrzeżyna, to już się tam jakąś kawą podratuje i resztą. Kurde, nie wiem, czy ta woda się zagotuje. Miejmy nadzieję. Czekałem cały dzień na ten śpiwór. Przemarzłem ręce, dłonie to mi się postarzały chyba o 20 lat. No i odcisk na prawej pięcie. Tak się zastanawiałem, co ona mnie tak boli i się pojawił. Nie wiem, miałem tylko wazelinę, nasmarowałem stopy wazeliną i zobaczymy jutro, czy coś zrobiłem źle, dobrze, czy bez sensu całkowicie. Mam nadzieję, że tylko przez to, że są takie nasmarowane, nie będą mi marzły w nocy. No, bo chcę się wyspać, ale mróz jest ostro. Wczoraj gaz się palił, dzisiaj rano też się palił. A jeszcze tą wazelinę to wziąłem po to, żeby nie mieć właśnie takiej twarzy, jaką mam teraz. Nie wiem, czy to widać. Ale sobie leżała w plecaku, nie? Przecież nie jest zimno. No, to mnie odmroziło trochę. I dłonie też, a w rękawiczkach chodziłem większość czasu. Zdecydowaną większość czasu. Tyle co rano i wieczorem. Tak naprawdę. Ale muszę wam przyznać, że carbonary z groszkiem jeszcze nie jadłem nigdy. Nie mógłbym się przyzwyczaić do liofów. Dobrze, że mam pokrzywkę z mango na popitkę. Dobra, zjem i się kładę. Mam nadzieję, że o 22 będę spał. Do jutra. Dzień dobry. Jest przed 6. Wszystko mi zamarzło. Pod tym pokrowcem się zrobiła jakaś kondensacja. Zwijam się, raz, dwa i spadam w drogę. Wszystko mokre, zamarznięte i mokre. Dobra. Ostatni dzień.
7:00 udało się wystartować zgodnie z planem. Teraz tak, woda zamarzła mi w rurce od bukłaka. Mam tam 2 łyki. Jeden był przeznaczony na picie, drugi na mycie zębów, także muszę z tym poczekać. Liczyłem na to, że w Mrzeżynie coś kupię, ale przecież jest niedziela i sklepy będą otwarte jak już to później dużo. Śniadania nie jadłem, rozmrażam sobie batoniki w kieszeni. Odciska napięcie nie sprawdzałem, żeby sobie nie psuć humoru. Na razie nie jest źle. 26 km. Zaczynamy. Czuję się, jakbym szedł po jakimś pustkowiu od wczoraj. Spokojnie szedłem po ciemku, żywej duszy nie spotkałem. Dzisiaj od rana też tylko mewy, morze, piach i ja. Ten ostatni dzień powrotu jest taki bardzo refleksyjny. Wczoraj też dużo ludzi na plaży było. Dziwnów, Rewal, Niechorze i to tam po kolei mieścinki. Jednak oblegane przez turystów nawet zimą, tym bardziej są ferie teraz. No a tutaj ten odcinek z Pogorzelicy do Mrzeżyna. Coś pięknego, coś pięknego. Jedzonko, kawka. Będę żył. 20 km zostało. Jakieś stare koszary w Rogowie, ale nie ma jak wejść, kurde, szkoda. Idę deptakiem do Świżyna z Mrzeżyna, ale chyba mi pękł ten odcisk, napięcie i staram się iść prawą nogą po trawie, a lewą po chodniku, żeby trochę amortyzować te kroki. Ogólnie było zimno rano i nie ściągnąłem kalesonów, ale zaraz będę musiał się rozebrać. Jeszcze też w puchówce idę i już zaczynam się grzać trochę i widzę ławeczkę i właśnie to zrobię. Tak jest. Do Świżyna doszedłem deptakiem, ale spadam na plażę. Jeszcze trochę połazić, bo to już ostatnie kilometry. A jednak nogi dostają w kość na tym twardym, jak nie wiem. Inne buty do chodzenia po asfaltach. Dzisiaj to wszystko po kolei mnie w nogach boli. Pobolewa może, o tako, ale na szczęście na zmianę. Są zgrane te części ciała wszystkie, bo się wymieniają tutaj bólem i ja to szanuję bardzo. Powiem wam, że na plaży niewiele się zmieniło. Doszedł tylko wiatr, zimny i jedna jest stała, brak słońca. Tu mamy konsekwencje w pogodzie, ale dzisiaj się idzie dobrze. Nie gonię tak jak wczoraj po 10-15 km bez przerwy. Jest nieźle, tylko zimno. Dzisiaj jest bardzo zimno. Pewnie inaczej bym gadał, gdybym miał znowu do przejścia 40, a nie 26. Także zostało jeszcze 10 chyba, że będzie dobrze.
kilka wniosków już pod koniec. Sprzętowych najpierw. No zacznijmy od tego, że plecak jest do wymiany. No to jest 50-litrowy plecak z Decathlonu i on waży 2,5 kg sam w sobie. Spokojnie w rozsądnych pieniądzach można znaleźć plecak kilogram lżejszy. To już jest dużo mniej wagi. I zabrałem też dużo niepotrzebnych rzeczy w postaci 2 powerbanków. Jeden mogłem odpuścić, wystarczyłoby, żebym się podładował w tych 2 restauracjach, w których byłem. Wziąłem krzesełko składane i piłę, co jest prawie już kilogramem następnym, bo myślałem, że po prostu będę miał czas wieczorami na to, żeby posiedzieć i jakieś małe ognisko rozpalić. Spałem pod wiatami, więc nie użyłem ani razu tarpa, który też waży 500 czy 550 gram. Kijek trekkingowy noszę cały czas na plecaku, nie używam go, bo ciągle operuję kamerką i jeszcze coś by się znalazło na pewno. Więc myślę, że kilogram z plecaka i 2 kg w szpargałach to już jest 3 kg mniej. To jest bardzo dużo. To jest akurat tyle, ile czuję, że mam za dużo. A cały mój plecak, w pewnym momencie pakowania go ważyłem, to ważył 13 kg, ale jeszcze tam coś dopychałem. Więc myślę, że około 14 kg mogłem się zakręcić. Odjąć te 3, które mogłem ugrać, to ma znaczenie. Już tam 5 a 8 to jest taka waga, że jeszcze idzie to przełknąć, jeszcze tego aż tak nie czuć, ale wszystko co powyżej 10 kg, każdy kilogram waży kurde razy 2. Ja sam ważę 70 kg czy 72, więc no 14 kg to jest za dużo na takie dystanse, nie? No bo tam pójść sobie do lasu, zrobić 10 czy 20 km w jeden dzień jest ok. Ale zasuwać po 30-40 codziennie za ciężko. Trzeba to zweryfikować. No i buty raczej, ja mam buty Lowa Ranger 2 chyba i o tyle co do łażenia po miękkim po lesie to są super, a jednak po zbitym piachu i po asfalcie no to nie ma jakoś, one są dobrze rozchodzone, więc nie mam jakichś odcisków i tak dalej. No jeden odcisk jest, no ale to normalne. Zmęczenie stóp też normalne, jak się idzie tyle godzin z krótkimi postojami, bez jakiegoś masowania stóp i tak dalej. Jedno masowanie przez 3 dni zrobiłem. I to tyle, no biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę wszystkie moje wyjścia, wyjazdy są na kanale. To jest 95% wszystkich moich aktywności, jeżeli chodzi o pracę nogami. Jakieś tam sobie ćwiczenia robię na zasadzie jakichś ćwiczeń na mobilność. Po prostu, żeby jakąś tam kondycję zachować. No ale z nogi czekają mnie zabiegi, więc sobie no, jakichś tam ciężarów i wysiłków takich dużych na co dzień odmawiam. Ogólnie jestem zadowolony. Na innych kanałach widzicie mocniejsze rzeczy, bardziej hardkorowe, bardziej wytrzymałościowe rzeczy, ale ja tutaj robię rzeczy proste, dostępne dla każdego, bo jestem zwykłym, przeciętnym gościem. Ja nie trenuję wytrzymałościowo ani nic. Po prostu lubię sobie wyjść na przygodę, często niezaplanowaną, tak jak teraz. Zobaczyłem, że ze Świnoujścia do Kołobrzegu jest 100 km, równa liczba. Mówię, dobra, pakuję się i idę. I poszedłem, zrobiłem i jestem szczęśliwy. Te wczorajsze 44 km na pewno mi zostaną na trochę w pamięci. I to też nie dlatego, że jakoś nie wiadomo jak dostałem w kość. Po prostu był to fajny wysiłek. Mimo to, że każdego dnia wydawało mi się poza dzisiejszym, że mi się nie uda, to jednak udawało mi się i to z nawiązką. Wczoraj tym bardziej. A, jeszcze parę kilometrów i Kołobrzeg. Minąłem Grzybowo, także już nic mnie nie powstrzyma. Jestem właśnie w Kołobrzegu. Już niecały kilometr mi został. 100 pękła. Także lecę na dworzec. Na dworcu będzie 101 kilometrów, jak tych Dalmatyńczyków. Wymęczyłem się. Wy pewnie też, jak już oglądacie do końca. Także zostawcie suba, dajcie lajka, udostępnijcie.
Będzie mi miło. Może znowu wpadnę na taki głupi pomysł. I co? Dziękuję Wam naprawdę, że jesteście. Że Was przybywa powolutku, ale coś tam. Dziękuję Wam bardzo za kolejną przygodę. Jeszcze raz zostawcie jakiś ślad po sobie. I co? Do zobaczenia. Do następnego.